Zdecydowana większość uczących się języka japońskiego przyjęła, że ten znak to książka. Ale na pewno nieraz zastanawiałeś się dlaczego. Przecież na pierwszy rzut oka ten znak wygląda jak zwykłe drzewo z dodatkową kreską. A może pomyślałeś, że chodzi o papier, który jest robiony z drzewa, z drewna? Otóż nie. I w tym filmie pokażę Ci, jaka jest prawda. Tak więc dzisiaj spojrzymy na oryginalne znaczenie kanji hon. Powiem Ci, dlaczego hon to książka, a dodatkowo powiem Ci, jak to wszystko ma się do liczenia długich przedmiotów, do którego ten znak jest używany. Żeby dobrze zrozumieć, dlaczego ten znak jest używany do słowa książka, należy poznać jego prawdziwą budowę. Więc spójrzmy. Rzeczywiście jest to nic innego jak połączenie drzewa i jednej kreski, ale to, co jest ważne, jest to, gdzie ta kreska się znajduje i na co wskazuje. I jest to korzeń. Korzeń. Korzenie, czyli skąd ktoś lub coś pochodzi, jego źródło, pochodzenie. Czyli wiemy już, że znak hon oznacza pochodzenie, origin, oryginał i tym podobne. Ale jak to ma się do naszego głównego problemu, dlaczego ten znak znany jest dzisiaj przede wszystkim jako książka? Zapraszam dalej. Żeby to zrozumieć, trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak kiedyś powstawały książki. Bo to nie było tak, że ktoś miał pomysł, coś tam napisał i z tym poszedł do wydawcy i wydrukował od razu 1000 egzemplarzy. Taką książkę trzeba było napisać ręcznie. I ta pierwsza napisana ręcznie książka była tym pierwowzorem. O proszę, i tu już zaczynamy łączyć kropki. W czasach, kiedy nie było jeszcze druku, żeby powstała ta sama kopia, ten sam egzemplarz, trzeba było przepisać to ręcznie, czyli powstawała ręcznie przepisana kopia oryginału. I tutaj musimy poznać słowo xiahong, czyli kopia książki. Patrząc po znakach, pierwszy znak to jest właśnie przepisywanie ręczne, a drugi znak to jest nasz hon, czyli oryginał. Tak więc xiahong jest to książka, a raczej kopia przepisana ręcznie. Tak więc okazuje się, że dzisiejsze hon to nic innego jak skrót myślowy od słowa xiahong, czyli wersja przepisana ręcznie. Tak więc teraz już wiemy, jakie jest oryginalne znaczenie tego znaku, dlaczego oznacza książkę, ale teraz jak to ma się do liczenia podłużnych przedmiotów. Sprawa jest w zasadzie bardzo prosta, ponieważ dawniej książki pisano na zwojach, a zwoje miały właśnie taki podłużny, cylindryczny kształt i dlatego ten znak dzisiaj używany jest do liczenia właśnie takich przedmiotów. Tak więc jak widać, kanji potrafią mieć bardzo bogatą historię, a jeśli chcesz się dowiedzieć, jak ogólnie działają znaki kanji, to zapraszam do tego filmu.